Jeden rozdział z tej książki, który przeczytałam wczoraj w nowym oddziale mojej firmy, pokazuje podział społeczeństwa związany z niesprawiedliwym przydziałem obowiązków pracownikom na wydziale jednego z polskich uniwersytetów. Trudno było ułożyć jedno zdanie z tymi 5 wyrazami. Hej, cześć, dzień dobry. Czy język, w którym możecie ułożyć tak wiele różnych słów, które pochodzą od tylko jednego słowa, nie jest cudowny? Dzisiaj pokażę Wam 5 różnych słów, które możecie utworzyć za pomocą przedrostków i słowa dział. A o tym, co to są przedrostki i co to jest dział, powiem za chwilę. A na razie ja jestem Ania, a to jest, tak jak zawsze, płynnie po polsku. Przedrostek to fragment wyrazu, który dodajemy do słowa podstawowego. Taki przedrostek plus słowo podstawowe daje nam słowo pochodne, czyli nowe słowo, które otrzymujemy poprzez dodanie przedrostka i słowa podstawowego. Dzisiaj pokażę Wam takie przedrostki, które łączą się ze słowem dział. Tych przedrostków jest oczywiście bardzo dużo. Ja pokażę Wam tylko 5 z nich. Co to jest w ogóle dział, czyli słowo podstawowe, do którego będziemy dodawać te prefiksy, czyli przedrostki? Dział to zwykle jakaś część. Każda instytucja na przykład ma swoje działy. Firma może mieć swoje działy. Mogę powiedzieć, że pracuję w dziale IT, czyli w dziale zajmującym się komputerami, technologią firmy. Księgarnia ma różne działy. Mogę znaleźć moją książkę w dziale historycznym. Biblioteka ma takie same działy. Dział to często jakaś po prostu dziedzina nauki, inaczej sektor. Pamiętacie zdanie, które powiedziałam Wam na początku? Ja sama już go nie pamiętam. Słowa, w których pojawiło się słowo dział, czyli słowa pochodne, w których pojawiło się słowo podstawowe dział, do którego dodaliśmy przedrostki, to rozdział, oddział, podział, przydział i wydział. Zacznijmy od słowa rozdział. Co to jest rozdział? Rozdział to po prostu część książki. Książka jest zwykle podzielona na mniejsze części i te mniejsze części to rozdziały książki. Rozdział, liczba pojedyncza, rozdziały, liczba mnoga. A jeśli rozdziały w książce są podzielone na jeszcze mniejsze części, to te jeszcze mniejsze części nazywamy podrozdziałami. Są to podrozdziały. Książka, rozdziały, podrozdziały. Oddział to też część jakiejś instytucji, tak jak wcześniej wspomniany dział. Ale oddział to po prostu filia takiej instytucji. Na przykład Bank Polski ma różne oddziały w różnych polskich miastach. Nie ma jednej siedziby w jednym mieście. Ma różne filie w różnych miastach, różne siedziby w różnych miastach. I taka siedziba Banku Polskiego to będzie właśnie oddział banku. Podobnie będzie z innymi instytucjami prywatnymi i publicznymi. Oddział może oznaczać też część szpitala. Mówi się często o oddziale intensywnej terapii, na którą trafiają osoby w ciężkim stanie. Oddziałem nazywamy też często grupę ludzi, najczęściej w wojsku albo w policji. Możemy powiedzieć na przykład, że do walki z kryminalistami zostały wysłane 3 oddziały wojska. To trochę jak część wojska, może trochę jak jednostka w takim wojsku. Kolejne słowo to podział. W zdaniu, które powiedziałam na początku, mówię o podziale społeczeństwa, co oznacza, że w podziale są pewne grupy, które są zróżnicowane, są różne od siebie, nie myślą w ten sam sposób i nie mają tych samych poglądów. Czyli społeczeństwo jest podzielone. Więc kiedy mówimy o podziale, mamy na myśli to, że istnieją co najmniej 2 grupy, jakieś 2 części w jednej całości.
czyli coś składa się z dwóch albo więcej części. Możemy mówić o podziale matematycznym, na przykład o podziale cukierków pomiędzy dziećmi, ale może być to też podział metaforyczny, kiedy na przykład właśnie mówimy o podziale społeczeństwa, o podziale partii politycznej czy o podziale grupy. Jeśli mówimy o podziale społeczeństwa, to ten podział bardzo często występuje w przymiotniku. Często mówimy, że społeczeństwo jest podzielone. Przydział z kolei to jakaś część, jakaś porcja tego, co dostaliśmy. Wyobraźcie sobie na przykład torbę słodyczy. Na jedną torbę słodyczy przypada 5 dzieci. Każdy z tych dzieci otrzymało swój przydział słodyczy, swoją porcję słodyczy z danej torby. Jest to część, która przypada na każde dziecko, porcja, która przypada na każde dziecko. I bardzo często ten przydział występuje właśnie w kontekście jedzenia albo mieszkania. Jakieś mieszkanie może być komuś przydzielone. A wydział, czyli ostatnie już słowo na dzisiaj, to część uniwersytetu. Uniwersytety też mają swoje części. Składają się z różnych części. Składają się z różnych instytutów, z różnych kierunków. Ja na przykład studiowałam na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Ale w tym samym budynku był też Wydział Neofilologii, a na Uniwersytecie Warszawskim były różne inne wydziały. Wydział Chemii, Wydział Biologii, Wydział Polonistyki, Wydział Filozofii, Wydział Prawa i Administracji itd., itd. Pewnie myślisz teraz, że wszystkie te słowa nie mają nic ze sobą wspólnego, ale mają. Mają wspólny rdzeń, wspólny korzeń, wspólne słowo podstawowe i to właśnie jest w nich piękne. Każdy z nich oznacza część czegoś innego. Każde jest do siebie podobne w jakiś sposób, ale oznacza trochę co innego. Powtórzmy te słowa jeszcze jeden, ostatni już raz. Więc na początku był rozdział, część książki, potem oddział, siedziba, podział społeczeństwa na przykład, albo podział matematyczny, przydział, czyli porcja czegoś i ostatnie słowo, wydział, czyli część uniwersytetu. Dziękuję Ci za to, że dotrwałeś albo dotrwałaś aż tutaj, do samego końca i jeśli tak samo jak ja uważasz, że polski jest cudowny, to nie zapomnij zasubskrybować kanału, wtedy nie ominie Cię żaden nowy odcinek. A ja zapraszam Cię też na mojego Instagrama i na moją stronę internetową, gdzie znajdziesz inne informacje o Polsce i o polskim. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko.